Tam w świecie izotopii. Obojętne, czy praktykujesz minimalizm od dawna, czy też dopiero zaczynasz interesować się tym tematem, robisz to zapewne, żeby zmienić swoje życie na lepsze. Czy minimalizm może być drogą do najlepszej wersji siebie? Czy może poprawić jakość Twojego życia? Moja odpowiedź brzmi tak, 4 razy tak. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jakie 4 lekcje wyciągnęłam dzięki praktykowaniu minimalizmu, czego dowiedziałam się o sobie i jak to zmieniło moje życie. Zapraszam. Kiedy 1,5 roku temu założyłam kanał Izotopia, to moim celem było nagrywanie filmików o rozwoju osobistym. Mam bowiem do tego przygotowanie zawodowe, no i wierzę, że naszą misją jest stawanie się najlepszą wersją siebie dla dobra własnego, dla dobra naszych bliskich i całego świata. Ale początki Izotopii były trudne, ciężko było mi przebić się z tą tematyką do szerszej publiczności. Punktem zwrotnym na tym kanale był filmik o minimalizmie, który opublikowałam jakoś tak w listopadzie 2020 roku. A ponieważ słowem moim na ten rok jest słowo konsekwentnie, no to postanowiłam konsekwentnie trzymać się tematyki minimalizmu, bo minimalizm praktykuję już od dawna, jeszcze na długo przed założeniem tego kanału. Kręcąc filmiki o minimalizmie, zauważyłam jednak ścisły związek z praktykowaniem minimalizmu i rozwojem osobistym. I oto jakie 4 lekcje właśnie z tego doświadczenia wyciągnęłam i którymi teraz chcę się z Tobą podzielić. Lekcja pierwsza. Poznanie siebie. Kiedy pozbywasz się nadmiaru przedmiotów, to siłą rzeczy musisz dokonywać wyboru, podejmować decyzje, co zostawić, co oddać, sprzedać czy wyrzucić. U mnie zaczęło się od ubrań, a później rozszerzyło się na inne sfery życia, bo tak byłam zadowolona z efektu garderoby, że chciałam mieć więcej takiej prostoty i satysfakcji na co dzień. Pozbywając się przedmiotów, zastanawiasz się więc nie tylko, co warto zatrzymać, ale dlaczego warto to zatrzymać. Przy odgracaniu mojego życia zadawałam sobie to pytanie codziennie, przez wiele miesięcy. Czego naprawdę potrzebuję? Dlaczego to mi się podoba, a tamto nie? Dlaczego jednej rzeczy używam często, a inne leżą odłogiem? Dlaczego? Po co to coś kupiłam? Lista pytań jest długa i wiesz co? Na początku wcale nie było mi łatwo na nie odpowiedzieć. Ale kontynuowałam moje dzieło odgracania i stopniowo odpowiedzi same przychodziły, a w mojej głowie się rozjaśniało. I w ten sposób poznałam siebie. Zrozumiałam, co jest dla mnie ważne, a co mogę spokojnie odpuścić. Co mi służy, a co nie. Co mi daje energię i radość, a co przeciwnie drenuje moje siły witalne. Ta wiedza jest bezcenna i żaden psycholog, coach czy inny guru nie poda Ci jej na tacy. Sama i sam musisz te lekcje odrobić, a minimalizm może Ci w tym pomóc. Lekcja druga. Szacunek do siebie. Naturalną konsekwencją poznania siebie jest zrozumienie Twoich wartości i zauważenie Twoich indywidualnych cech, tego, co Cię wyróżnia z tłumu i czyni Cię wyjątkową. Inni mogą podzielać Twoje gusta czy opinie. Ja dzięki temu kanałowi znalazłam pokrewne dusze wśród moich widzek. I bardzo to doceniam, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Mimo to nikt nie posiada dokładnie takiego samego zestawu cech.
bagażu wiedzy i doświadczeń życiowych jak Ty. I dlatego jesteś istotą wyjątkową i potrzebną na tym świecie. Praktykując minimalizm i poznając siebie, odkrywając mój własny styl nie tylko w modzie, ale i w życiu, zaczęłam dostrzegać tę moją wyjątkowość, szanować i pielęgnować ją. I nie chodzi tu o to, że uważam się za lepszą od innych. Nie, wręcz przeciwnie. Odkąd zaczęłam zauważać swoją wyjątkowość, stałam się bardziej tolerancyjna i otwarta na innych ludzi, bo zaczęłam zauważać tę ich wyjątkowość. Dzięki poznaniu siebie zyskałam większą pewność siebie i szacunek do tego, kim jestem. Lekcja 3. Dbanie o siebie. Kiedy już poznałam siebie, nauczyłam się szacunku do siebie, to zupełnie naturalnie zaczęłam dbać o siebie i moje potrzeby. Wcześniej chciałam, żeby inni mnie lubili i akceptowali, żeby widzieli we mnie dobrą pracownicę, koleżankę, córkę, mamę, żonę itd. Poświęcałam się więc dla innych i przedkładałam ich potrzeby ponad własne. Teraz, kiedy odgraciłam moje życie, pozbyłam się balastu zbędnych dekoracji i na scenie stanęłam ja sama, to spodobało mi się to, co zobaczyłam i poczułam potrzebę zadbania o siebie. Zaczęłam się lepiej odżywiać, poświęcać sobie więcej czasu, realizować moje marzenia i pasje. Ten kanał jest tego widocznym efektem. Minimalizm to więcej życia w życiu, to więcej Ciebie w Twoim życiu. Wtedy dbanie o siebie przychodzi zupełnie naturalnie. Jest prawie jak skutek uboczny. Lekcja 4. Zaufanie do siebie. Kiedy już poznasz siebie, nauczysz się siebie szanować i dbać o siebie, to pojawia się 4. filar stabilizujący Twoje życie, a jest nim zaufanie do siebie. Po ponad 3 latach praktykowania minimalizmu podejmuję znacznie lepsze decyzje, dokonuję mądrzejszych wyborów, realizuję moje plany konsekwentnie i nie rozmieniam się na drobne. Oczywiście, że zdarzają mi się błędy i wpadki. Wiem, że zawsze tak będzie, bo takie jest życie. To niedoskonałości czynią nas ludźmi i to one motywują mnie do pracy nad sobą i stawania się najlepszą wersją siebie. Mimo tych błędów ufam sobie. Wiem, że sobie poradzę. Mając mniej rzeczy, nie boję się ich stracić. Wierzę w dostatek, że nie zabraknie mi tego, czego mi do szczęścia potrzeba. Te 4 filary, czyli poznanie, szacunek, dbanie, zaufanie, są niezbędne do osiągnięcia równowagi życiowej. Wynikają one jedno z drugiego, następują po sobie jak efekt domina, a praktykowanie minimalizmu może być doskonałym sposobem na poznanie siebie. Tak, wymaga to czasu i wysiłku, ale wszystkie dobre rzeczy w życiu tego wymagają. Ciekawa jestem, jakie są Twoje uboczne skutki praktykowania minimalizmu. Napisz koniecznie. Jeśli ten filmik Cię zainspirował, zaciekawił, to poproszę o zostawienie lajka, komentarza, albo podzielenia się tym filmikiem z innymi osobami. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Ja na dziś dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek już w niedzielę za 2 tygodnie. Pozdrawiam, do zobaczenia.